Witam wszystkich i zapraszam na pudełeczko z różami. Z pudełeczka jestem w miarę zadowolona, ale prawda jest taka, że plan był zupełnie inny. I z tego, że planuję jedno, a wychodzi drugie, nie jestem zadowolona. Ale zacznijmy od tego, że miałam pudełko. Zamierzałam je ozdobić szarymi ptaszorami. Żadnych lugierkowych klimatów, chłodna elegancja. W ramach oszczędności i innowacji spękacz miał być tylko na tym kwadraciku, a pod spękaczem ptaszek. Zaczynamy od pomalowania na biało. Wszystko jedno czym, farba akrylowa, farba do ścian albo farba zewnętrzna. No i jakiś szeroki, wygodny pędzel. Została mi po remoncie biała zewnętrzna emulsja, więc używam. Grubo i dokładnie, żeby tej czynności już nie powtarzać, bo nudna. Serwetkę przykleję na żelazko, a to jest po prostu świetny klej do tego celu. Zapraszamy, mamy go w swoim sklepiku. Ale pamiętajcie, że klej do decoupage także się nadaje, tyle że wychodzi drożej. A jak ciężko z klejem, to bikol też może być. Jak widzicie, kleju nakładamy grubo, naprawdę grubo. Po wyschnięciu przyklejamy serwetkę. No i tutaj paszet w pełnej okazałości. Każda część serwetki jest inna, tylko na jednej są ptaszory. A ja potrzebowałam do szczęścia 3 takie same części serwetki. Próbowałam być oazą spokoju, nie wyszło. Kilka inwektyw poszybowało w kosmos, a potem znalazłam nową serwetkę. Bez względu czy kleimy żelazkiem czy pędzlem, potrzebujemy tylko górną warstwę serwetki. A przy żelazku jeszcze papier do pieczenia. Przykładamy i prasujemy. Na 2 kropki bez pary. Wszystko widzicie w przyspieszonym tempie, ale ja prasuję około 2 minut. Jeżeli serwetka trzyma się znakomicie, będzie można ją polakierować. Ale przed lakierem przeprasuję jeszcze mały kwadracik. Będzie na nim dokładnie ten kawałek obrazka, który przykrywa. Nie oszczędzajcie na prądzie, przeprasować trzeba porządnie. Byle jakie prasowanko grozi bąblami podczas lakierowania. Nadmiar serwetki obcieramy papierem ściernym. Zawsze ciągniemy z góry na dół. Jak wszystko wygląda już znakomicie, możemy polakierować. Lub jak kto woli, przejechać klejem. Albo klejem z werniksem. Każda z tych wersji jest ok. A teraz uwaga, nie przyspieszam. Lakierujemy zdecydowanie długimi pociągnięciami. Przyda się szeroki pędzel. Jak tą czynność zrobicie byle jak, mogą się zrobić bąble. Ale jeśli wszystko zrobicie zgodnie z instrukcją, o bąblach nie powinno być mowy. Zobaczcie. W naszym małym kwadraciku postarzymy brzegi. Pasta postarzająca ciemny, matowy brąz. Będę ją nakładała przy pomocy zwykłej silikonowej gąbeczki do makijażu. Ja lubię w ten sposób postarzać brzegi, ale czy chcecie, zdecydujcie sami. Obrazek finalnie znajdzie się w tym miejscu, ale wcześniej położę na niego spękacz dwuskładnikowy. A teraz spękania dwuskładnikowe. Oszczędnie i bezpiecznie. Na kwadracik zejdzie nam tylko troszkę preparatu, a jak coś nie wyjdzie, to można odwrócić i zacząć od początku. Jak widzicie, step 1 jest mleczny. Odkładamy go do suszenia, można kłaść na kaloryferze. Po wyschnięciu jest lekko błyszczący i całkowicie przeźroczysty. Nakładamy step 2. Nie malujemy tego preparatu jak farbą, nakładamy dość grubo. Zbyt cieniutka warstwa po prostu nie popęka. Tak przygotowaną powierzchnię zostawiamy do wyschnięcia. Spękania pojawiają się sukcesywnie. Tu jeszcze nie spękała cała powierzchnia i spokojnie można zastosować suszarkę. Minuta suszenia i cała powierzchnia pięknie spękała. Teraz wypełnię szczelinki pastą w kolorze złoty antyczny. Użyję do tego narzędzia o nazwie skarpeta do celów artystycznych. Powierzchnię smarujemy i wycieramy. Wycieramy natychmiast, nie możemy dopuścić do wyschnięcia preparatu. Spękanie gotowe, powierzchnia błyszczy, nie musimy tego lakierować. Dla kontrastu powierzchnia pod pudełkiem będzie matowa. To jest właśnie matowy lakier. Zajmijmy się kwadracikiem wewnętrznym. Malujemy na biało farbą akrylową. Farba schnie, a my wycinamy serwetkę. Bardzo rzadko wycinam, ale akurat tutaj mi pasuje. Oddzielamy jej górną część i możemy przyklejać. Nie chce mi się szukać kleju decoupage, przykleję klejem hobby. Jak widzicie, przykleja, ale chyba można by go odrobinkę rozwodnić. Troszkę się pomarszczyło, ale jak się podcieniuje, polakieruje, nie będzie tego widać. A raczej nikt oprócz nas nie będzie na to zwracał uwagi. Po wysuszeniu zmarszczki można troszkę zniwelować papierem ściernym. I przy okazji oberwać kawałek serwetki. Ale to także polakierujemy, pocieniujemy i nikt na to nie zwróci uwagi. Wystarczy bacik do uszu i odrobina brązowej farby akrylowej. Zobaczcie, wcale nie musi być perfekcyjnie. Wystarczy naokoło delikatnie obpaplać brązem.
Jeżeli jakaś perfekcyjna dusza uważa, że musi być idealnie, to ja się kłócić nie zamierzam. Mnie taki efekt zadowala. A teraz nastąpią heroiczne zmagania z doborem koloru. Może kiedyś nie będę robiła skrótów i pokażę Wam, ile czasu mi to zajmuje. Skompromituję się innym razem. A jeżeli koloru nie uda mi się dobrać idealnie, podmalowuję nim serwetkę w kilku miejscach i wtedy wygląda, że udało mi się to zrobić perfekcyjnie. A teraz pasta strukturalna i szablony, czyli to, co tygrysy lubią najbardziej. Pasta barwi się bez problemu farbami akrylowymi. To jeden z moich ukochanych szablonów, widzieliście go w wielu filmach. Poziomuję go i przyklejam. Ja mam specjalną szpachelkę do nakładania pasty, ale możecie to zrobić nawet kartą kredytową. Pastę, szpachelki, szablony to wszystko znajdziecie w naszym sklepiku. Adres na dole strony. Pastę zostawiamy do wyschnięcia. Ja ozdobiłam także boki pudełka. Po wyschnięciu pasta jest twarda, ale daje się szlifować papierem ściernym. Można ją wtedy wyrównać. Lakierem matowym zabezpieczam całość. Pudełko postarzę nieco pastą w kolorze ciemnego, matowego brązu. Użyję do tego pędzelka ze Szczeciny, ale artystyczna skarpeta także będzie znakomita. O, proszę bardzo, nazwijmy tę czynność skarpetowaniem. Żeby kwadraciki mocniej odstawały od pudełka, przykleję je taśmą dwustronną. Koronkę przykleiłam klejem na gorąco. Ją także możecie kupić w naszym sklepiku, zapraszamy. A w tajemnicy za Waszymi plecami dodałam jeszcze sznureczek. I co myślicie o tym pudełeczku? Fajny czy przerost formy nad treścią? Wiele osób prosiło mnie o pudełeczko z koronką. Czy jeżeli jest od wewnątrz, to się liczy? Dziękuję wytrwałym za uwagę i zapraszam na inspirello.pl.